Witamy w naszej niezwykłej podróży do świata mistrzowskiej sztuki kulinarnej. Zanurzymy Was w fascynujący świat smaków. Londyn to miasto pełne kulinarnych perełek, ale kiedy za sterami stoi sam Gordon Ramsay, oczekiwania automatycznie sięgają zenitu. High, jego nowa restauracja, to miejsce, które obiecuje niezapomniane doświadczenia zarówno pod względem smaku, jak i atmosfery. Restauracja znajduje się w najwyższym budynku finansowej dzielnicy City of London. Wieżowiec jest drugim co do wysokości budynkiem w Wielkiej Brytanii i trzecim w Unii Europejskiej. Restauracja High została otwarta na początku lutego 2025 roku, a my już pod koniec miesiąca mieliśmy okazję ją odwiedzić, aby przekonać się na własne oczy i podniebienia, czy zasługuje na miano jednej z najbardziej ekskluzywnych restauracji w Londynie. High to miejsce inne niż wszystkie. Nie ma tu osobnych stolików. Zamiast tego goście zasiadają przy jednym dużym 12-osobowym stole szefa kuchni ustawionym w kształcie litery U. Każdy z gości ma przed sobą panoramiczną szklaną ścianę z widokiem na Londyn, a za plecami otwartą kuchnię, w której można obserwować zespół pracujący w absolutnej harmonii. I wiecie co? To żadna Hell's Kitchen. Tu wszystko działa z precyzją szwajcarskiego zegarka. Nie moglibyśmy nie wspomnieć o ludziach stojących za tym miejscem, bo to właśnie oni są powodem, dla którego warto tu przyjść. Mimo że High nie ma jeszcze ani jednej gwiazdki Michelin, ba, nawet nie jest wymieniona w przewodniku. Twórca i właściciel restauracji Gordon Ramsay to legenda światowej gastronomii. Kiedy mówisz Gordon Ramsay, myślisz ostra krytyka, bezkompromisowa jakość. No i cóż, trochę przekleństw, ale poza ekranowym wizerunkiem to jeden z najbardziej utalentowanych i wpływowych szefów kuchni na świecie. 8 gwiazdek Michelin, choć miał kiedyś ich aż 16. Ponad 90 restauracji na całym świecie. Perfekcjonista, obsesyjnie dbający o jakość i technikę. Ikona telewizji kulinarnej. Hell's Kitchen, MasterChef, Kitchen Nightmares. Ramsay to nie tylko gwiazda TV. To geniusz, który zmienił oblicze fine diningu. Czy High pod jego marką trzyma poziom? Czas się przekonać. Za każdą wybitną restauracją stoi wyjątkowy szef kuchni. A w High w Londynie rządzi człowiek, który wie, jak podnieść kulinarną poprzeczkę. James Goodyear. Jeśli nie znacie jeszcze tego nazwiska, to warto je zapamiętać, bo to jeden z najbardziej utalentowanych szefów swojego pokolenia. Zostaliśmy przywitani szampanem i pierwszym amuse-bouche, a była to mała kuleczka, z wyglądu niepozorna, ale to prawdziwa bomba smakowa. Pierwszy kęs i bum, chrupiąca, lekko maślana skorupka ustępuje miejsca puszystemu, ciepłemu wnętrzu, a tam ser comté, dojrzewający przez lata, żeby w końcu trafić na Twoje podniebienie i rozpuścić się w kremowej doskonałości. Ale to jeszcze nie koniec. Gougère w High jest tak luksusowy i dopracowany, że czujesz, że jesz coś absolutnie wyjątkowego. Jeśli cały posiłek będzie trzymał ten poziom, to zapowiada się gruba uczta. Po kilku chwilach przed nami pojawiło się sablé. Wyobraź sobie elegancki piknik na chmurce. Tak właśnie smakuje to cudo. Delikatne, kruche ciasteczko rozpada się w ustach niczym postanowienia noworoczne. Aksamitny krem cebulowy otula podniebienie niczym najcieplejszy kocyk. Na szczycie króluje kawior. Małe perły luksusu, które pękają na języku, zostawiając smak czystej elegancji. Następnie na stół trafiła kolejna perełka. Dojrzewająca wołowina. Podstawą tej kompozycji jest chrupiące złociste gniazdko, które skrywa skarb. Dojrzewającą wołowinę o głębokim, intensywnym smaku. Mięso jest aksamitne, soczyste i tak delikatne, że wręcz rozpływa się na języku. Nie byłoby jednak kompletne bez odpowiedniego towarzystwa. Sezam dodaje subtelnej orzechowej nuty. Japońska rzodkiew wprowadza odrobinę świeżości i lekkości, a białe wodorosty kombu, cóż, nie dość, że wyglądają jak artystyczna dekoracja, to jeszcze dodają nuty morskiej elegancji. Ostryga to jedno z tych dań, które albo się kocha, albo jeszcze się nie próbowało w High. A tu szef James Goodyear udowadnia, że klasykę można wywrócić do góry nogami i zrobić to w wielkim stylu. Pierwszy kęs jak skok do lodowatej wody, orzeźwiający i ekscytujący jednocześnie. Chłodna, puszysta jak morska mgiełka żelka chrzanowo-ostrygowa otula podniebienie, a zaraz potem chrupiące jabłko i seler dodają rześkiej, owocowo-warzywnej świeżości. A w tle subtelnie przemyka koperkowa oliwa, niczym morska fala muskająca brzeg. To danie to kulinarna iluzja. Niby ostryga, ale bez ostrygi w klasycznej formie.
Jeśli myśleliście, że ten morski przysmak zawsze musi pływać w muszli z cytryną, James Goodyear właśnie udowodnił, że w jego kuchni nic nie jest oczywiste. I całe szczęście. Jeśli street food miałby swoją wersję premium, wyglądałaby dokładnie tak. Oto langustynka, ale nie taka zwykła. Wbita na patyczek, niczym luksusowy lizak dla dorosłych i otulona chmurą ultra chrupiących niteczek. Pierwszy kęs i delikatne, cieniutkie jak pajęcza nić niteczki pękają pod zębami, odsłaniając miękkie, soczyste wnętrze langustynki. Słodkawe, morskie, perfekcyjnie soczyste. A żeby nie było za sucho, mamy do tego puszysty jak obłoczek Sabayon Mary Rose, czyli klasyczny sos koktajlowy w wersji, która przeszła kulinarną reinkarnację. Jest lekki, kremowy, delikatnie słodkawy i tak dobrze komponuje się z chrupiącą panierką, że można by nim smarować każdą przekąskę świata. To danie to prawdziwa zabawa teksturami, chrupie, rozpływa się w ustach, a jednocześnie zostawia po sobie to uczucie satysfakcji, które sprawia, że od razu chce się więcej. Po 5 zgrabnych poczekadełkach na środek sali wkroczył on, James Goodyear, we własnej osobie. Przedstawił się, uśmiechnął i od tej chwili to właśnie on osobiście zapowiadał kolejne dania, dzieląc się inspiracjami, historiami i tajnikami swojej kuchni. Czuliśmy, że bierzemy udział w czymś więcej niż tylko kolacji. Zaczęło się prawdziwe kulinarne show. Na początek podamy amuse-bouche, które jest hołdem dla Gordona Ramsaya. Pyszny, aksamitny krem z soczewicy i kasztanów. Każda łyżka to harmonijne połączenie słodyczy kasztanów, ziemistości soczewicy, lekkiej, niemal deserowej nuty czekolady. Jeśli kiedykolwiek marzyliście o tym, żeby zupa była tak elegancka jak cappuccino serwowane w paryskiej kawiarni, to właśnie znaleźliście swój ideał. Niektóre dania nie tylko się je, ale celebruje. Gdy na talerzu ląduje przegrzebek z wyspy Skye, wiesz, że za chwilę wydarzy się coś wyjątkowego. Mięso przegrzebka jest delikatne i słodkie. Tu podane w formie tatara, ale nie jest tu samo. Do gry wchodzi trufla, której intensywny, ziemisty aromat dodaje głębi i elegancji. Dla kontrastu mamy orzechy laskowe, chrupiące, lekko karmelowe, nadające całości tekstury. A żeby nie było zbyt ciężko, pojawiają się cytrusy, dodające świeżości i lekkiej kwasowości, niczym powiew morskiego wiatru. A teraz crème de la crème, jadalne złoto. Po co? Bo można. Bo jedzenie to nie tylko smak, ale i spektakl. Bo skoro masz przed sobą najlepszego przegrzebka, najlepsze dodatki, to czemu by nie dorzucić odrobiny czystego luksusu? Czy przegrzebek w złocie to szczyt marzeń? Nie wiem, ale zdecydowanie wygląda i smakuje jak coś, co powinno pojawić się w Twoich snach o fine diningu. Każda dobra historia kulinarna zaczyna się od prostego składnika, który ktoś postanowił wynieść na wyżyny smaku. Tak było i z Parker House Roll, legendarną bułeczką, która narodziła się w XIX wieku w bostońskim hotelu Parker House. Podobno piekarz miał zły dzień i z irytacją wrzucił nierówno uformowane kawałki ciasta do pieca. Co wyszło? Cudowne, puszyste, maślane pieczywo, które na zawsze zmieniło definicję zwykłej bułki. Ale tutaj nie mamy do czynienia z pierwszym lepszym Parker House Roll. To jego szlachetniejsza, bardziej wyrafinowana kuzynka, wersja z szałwią i cebulką. Aromatyczna, lekko ziołowa, delikatnie słodka, idealny balans między rustykalnym ciepłem a luksusem. Obok czeka coś wyjątkowego. Masło ampersand. Nie, to nie jest zwykłe masło, które kupisz w pierwszym lepszym sklepie. To ręcznie wyrabiane masło, które po dodaniu zdrowych kultur bakterii dojrzewa, nabierając głębi smaku. Powstaje z krowiego mleka, a dzięki dodatkowi różowej soli himalajskiej zyskuje subtelny, mineralny charakter. A jeśli chcesz coś jeszcze bardziej dekadenckiego, proszę bardzo. Ubijana wątróbka drobiowa. To nie pasztet, to nie terina, to wątróbka, która przeszła luksusowy lifting. Ubita do perfekcyjnej, jedwabistej konsystencji, delikatna i jednocześnie pełna smaku. Smaku, który rozchodzi się po podniebieniu niczym aksamitna fala. Niby tylko pieczywo, a jednak pierwsze wrażenie robi się tylko raz. I to jest wrażenie, które zostaje na długo. Fine dining to nie tylko jedzenie, to całe doświadczenie. Każde danie ma swoją historię, a ta zaczęła się w momencie, gdy szef kuchni podszedł do stołu, trzymając w dłoniach naczynie pełne perfekcyjnie przygotowanych homarów. Z dumą opowiedział o ich pochodzeniu, zaznaczając, że to nie przypadkowy skorupiak, a starannie wyselekcjonowany lokalny homar, złowiony w szczycie sezonu w idealnym momencie, gdy jego mięso jest najsłodsze, najbardziej delikatne i soczyste. Po krótkiej prezentacji homary wróciły do kuchni, by przejść swoją kulinarną metamorfozę.
Na talerz trafiły w formie dania dopracowanego w najmniejszych detalach. Homar został przygotowany z niezwykłą precyzją. Delikatna obróbka termiczna pozwoliła zachować jego jędrność i charakterystyczną maślaną strukturę. Towarzyszący mu sos subtelnie podkreślał naturalną słodycz mięsa, dodając mu głębi i wyrafinowanego charakteru. Nori, morski element, przypominał, skąd pochodzi główny bohater talerza. Dynia, pokrojona w cieniutkie plasterki, które niemal układały się w elegancką mozaikę, balansowała smak całości, nadając mu ciepłego, lekko orzechowego charakteru. Z drugiej strony przysiadł puszysty krem aromatyzowany gałązkami sosny, element, który dodawał daniu charakteru. I na końcu kawior, ostatni luksusowy akcent. Każda mała perełka kawioru uwalniała subtelną eksplozję słoności i umami, która kontrastowała z łagodnością dyni i kremową konsystencją homara. W kolejnym daniu bohaterem jest kornwalijski turbot, jedna z najszlachetniejszych ryb, słynąca ze swojej jędrnej, delikatnej struktury. Tutaj podana w czystej, minimalistycznej formie, ale ze smakowitym twistem. Jej wnętrze skrywa sekretny składnik. Kiełbasa Morteau, ta dymna, aromatyczna francuska kiełbasa, nie pojawia się tutaj w tradycyjnej formie, ale jako subtelne nadzienie. A potem mamy to, co sprawia, że to danie staje się prawdziwym doświadczeniem. Vin Jaune, złoty skarb Jury, dojrzewające w beczkach wino, które nadaje sosowi orzechowych i lekko utlenionych nut, idealnie kontrastujących z delikatnością turbota. Tymianek, lekki ziołowy akcent, podkreśla bogactwo całości. Czarna trufla, niczym czarna perła, dodaje ziemistego, luksusowego finiszu. Turbot i kiełbasa, Vin Jaune i trufla to połączenie, które może brzmieć nieoczywiście, ale jedno jest pewne, tu nie ma przypadków. Kaczka to nie jest takie zwykłe mięsko, to królowa drobiu, wymagająca szacunku, cierpliwości i perfekcyjnej techniki. I tutaj w rękach szefa kuchni dostaliśmy prawdziwą lekcję kulinarnej precyzji. Najpierw była prezentacja. Oto ona, piękna, rumiana, lśniąca, niemal gotowa, by wskoczyć na talerz. Ale nie, jeszcze nie teraz. Szef kuchni zabiera ją z powrotem, by dopracować każdy detal. Powrót triumfalny. Kaczka z farmy Slaysdown to mistrzowskie połączenie soczystego wnętrza, złocistej chrupiącej skórki i głębokiego, mięsistego smaku, który rozchodzi się po podniebieniu jak symfonia. Tu nie ma miejsca na banały. Ta kaczka dostała wyjątkową oprawę. Alzacki boczek. O tak, bogaty, lekko dymny, rozpływający się w ustach. Pire śliwkowe, owocowa nuta, która podkręca smak mięsa i dodaje delikatnej słodyczy. Wstążki selera to nieprzypadkowy dodatek. To balans, lekka chrupkość i odrobina świeżości. A sos? Kaczka w kaczce, czyli redukcja na czerwonym winie, która łączy wszystko w jedno aksamitne arcydzieło. I wtedy wchodzi ono, całe na chrupko, surowe kakao. Nie jako deser, nie jako słodki dodatek, ale jako sekretna broń tej potrawy. Na skórce, na mięsie tworzy ultra chrupiącą powłokę, dodającą lekkiej goryczki i zaskakującej tekstury. To moment, w którym kaczka mówi: zaskoczyłam cię, prawda? A jeśli myślisz, że to koniec, niespodzianka, miniaturowe bułeczki wypełnione aromatycznym gulaszem z kaczych nóg. Tak, dobrze czytasz, bo po co tracić choćby gram smaku, skoro można podać go w rozkosznie miękkiej, ciepłej bułeczce. To danie to nie tylko kaczka, to przygoda, zaskoczenie i absolutna perfekcja na talerzu. I nie każde danie fine diningu musi przypominać skomplikowaną układankę rodem z laboratorium chemicznego. Czasem prawdziwy luksus kryje się w perfekcji prostoty. I oto dowód na to, że mniej znaczy więcej, ale bardziej. Suflet serowy pieczony 2 razy jest lekki jak chmurka, a jednocześnie bogaty i kremowy, otulony intensywnym aromatem świeżo startego czarnego złota, czyli trufli. Czym różni się od klasycznego sufletu? Suflet serowy pieczony jest dwukrotnie, co sprawia, że staje się bardziej stabilny, ale wciąż zachowuje swoją puszystość i aksamitny wnętrze. Pierwsze pieczenie nadaje mu strukturę, drugie pozwala rozwinąć pełnię smaku i uzyskać tę charakterystyczną maślaną konsystencję, która wręcz rozpływa się pod naciskiem widelca. Co tu się dzieje na tym talerzu? Suflet na bazie Brie de Meaux, jednego z najbardziej arystokratycznych francuskich serów, z głębokim, dojrzewającym smakiem i delikatnie orzechową nutą. Aksamitny sos serowo-maślany otula go jak ciepły, jedwabisty szal, dodając jeszcze więcej bogactwa i kremowości. Świeżo starta trufla, szczypta ziemistej głębi, która balansuje intensywność sera. Miód truflowy, bo jeśli można coś polać miodem i truflami, to należy to zrobić bez chwili wahania. Po uczcie nadszedł moment drobnego, ale wyrafinowanego gestu. Podano nam ciepłe, wilgotne ręczniki do przetarcia rąk. Prosta, a zarazem przyjemna chwila, która dodaje klasy całemu doświadczeniu i sugeruje, że być może za chwilę sięgniemy po coś rękoma. Czas na predeser, lecz w nieco innej odsłonie.
Nie jest to typowa słodka uczta, a raczej finezyjna kompozycja tekstur, aromatów i kontrastów, które wspólnie tworzą coś więcej niż tylko zwieńczenie kolacji. Główną rolę odgrywa sorbet z rabarbaru Yorkshire z różanym akcentem. Ten wyjątkowy rabarbar słynie ze swojego intensywnie różowego koloru i niezwykłej delikatności. Uprawiany w zaciemnionych warunkach nabiera subtelniejszego smaku, a jego naturalna kwasowość jest doskonale zbalansowana nutą słodyczy. A towarzystwo prawdziwie dystyngowane. Mus z szampana wnosi lekkość i subtelną kwasowość, a odrobina oliwy, ten nieoczywisty, intrygujący akcent, dodaje aksamitnej tłustości i pięknie podkreśla harmonię smaków. Lekkość, elegancja, a jednocześnie niespodzianka smakowa, której nie da się przewidzieć. Główny deser to zbożowo-ryżowe parfait udekorowane drobnymi żelkami z whisky i jadalnym złotem, przykryte chrupiącym zbożowym ciasteczkiem, a na wierzchu lody ze słodem i miso. Prażone ziarna wprowadzają nuty karmelu, orzechów i dymnego ciepła. Whisky lekko dębowego charakteru. Słodowa nuta podkreśla ziemiste karmelowe akcenty, nadając deserowi większą głębię. A miso? Miso w deserze, zapytacie? Tak. Jego lekko słony, umamiczny charakter doskonale balansuje słodycz, dodając deserowi wyrazistości i zaskakującej harmonii. Deser nie dla każdego? Być może, ale dla tych, którzy lubią głębokie smaki i nieoczywiste połączenia, uczta totalna. Przed pożegnaniem czeka nas jeszcze ostatni akcent. Kilka małych jadalnych klejnotów, które wieńczą kolację. Galaretka grejpfrutowo-jaśminowa o eterycznym aromacie jaśminu i lekkiej, cytrusowej goryczce różowego grejpfruta. Orzeźwiające eksplozje smaku, które balansują między kwasowością a delikatną słodyczą. Nieregularne tafle aksamitnej czekolady z zatopionymi w niej chrupiącymi orzechami laskowymi. Połączenie słodyczy, intensywnej czekolady i prażonych nut, które nadają deserowi głębię i wyrazistą teksturę. Małe, misternie wykonane tartaletki wypełnione cytrynowym nadzieniem o perfekcyjnej równowadze między słodyczą a kwasowością. Każdy kęs to gra kontrastów. Kruche, delikatnie maślane ciasto, aksamitnie gładki krem i orzeźwiająca nuta, która budzi zmysły i pozostawia na podniebieniu iskierkę świeżości. Do tego herbata, delikatne światło i widok na miasto nocą. Czy można lepiej zakończyć tak wyjątkową kolację? Każda wielka uczta kiedyś dobiega końca, a jej ostatnim akcentem jest rachunek. No ale zanim o tym, trzeba wspomnieć o czymś równie ważnym. Obsłudze, która działa tu jak perfekcyjnie naoliwiona maszyna, ale z ludzkim ciepłem i bez nadęcia. Na wejściu wita nas ktoś, kto nie tylko wie, jak się nazywamy, ale też zna imiona naszych towarzyszy. A potem sam szef kuchni na wyciągnięcie ręki. Dosłownie. Po kolacji podchodzi do gości, żeby zapytać, czy smakowało, czy się podobało, podziękować za wizytę. Nie spodziewaliśmy się wywiadu na koniec wieczoru, ale miło było usłyszeć od niego kilka słów i poczuć, że dla zespołu liczy się każdy detal naszego doświadczenia. Do kolacji można było dobrać paring win, ale odpuściliśmy. W końcu po trzecim kieliszku moglibyśmy bardziej czuć szum w głowie niż niuanse na talerzu. Jednak z zazdrością podglądaliśmy tych, którzy się skusili. Kelnerzy z pasją opowiadali o każdej butelce, serwując nie tylko wino, ale i solidną dawkę wiedzy. Każde pytanie gości spotykało się z fachową odpowiedzią. Gdy patrzyliśmy na to małe widowisko degustacyjne, przez chwilę żałowaliśmy, że nie poszliśmy w tango z kieliszkami. I jeszcze jeden mały smaczek. Skoro menu to carte blanche, czyli niespodzianka do ostatniego momentu, to na pamiątkę dostajemy je już po kolacji. I to nie byle jak, z naszym imieniem na okładce. To jakby dostać ekskluzywny scenariusz spektaklu, w którym właśnie odegrało się główną rolę. A teraz konkrety. Ile kosztuje taka przyjemność? 750 funtów za 2 osoby z napojami. Sporo, ale nie płacimy tylko za jedzenie. To cena za spektakl, za kulinarną podróż, perfekcyjną obsługę, widok na Londyn rozświetlony nocnymi światłami, dopracowanie każdego talerza jak małego dzieła sztuki. To nie była zwykła kolacja, to była przygoda, doświadczenie z najwyższej półki. Fine dining to nie tylko smak, to emocje, historie i momenty, które zapadają w pamięć. A high restaurant Gordon Ramsay dostarcza ich nomen omen na najwyższym poziomie. Choć restauracja dopiero zaczyna swoją przygodę, już teraz widać, że James Goodyear nie przyszedł tu odcinać kuponów od nazwiska Ramsaya. On ma własną wizję. Umiejętnie balansuje między klasyką a nowoczesnością, tworząc dania, które mogą w przyszłym roku powalczyć o pierwszą gwiazdkę Michelin. Nas już kupił. Czy high znajdzie się w przyszłorocznym przewodniku? To jeszcze zagadka. Ale jeśli utrzyma ten poziom, to będzie jednym z najgorętszych miejsc w Londynie. A my? Czy wrócilibyśmy tu, jak tylko nadarzy się okazja? A teraz wasza kolej. Jak wam się podobała ta podróż? Może czas pójść o krok dalej i odwiedzić flagową restaurację Gordona Ramsaya z 3 gwiazdkami Michelin? Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie. A może macie inne propozycje miejsc, które koniecznie powinniśmy sprawdzić? Czekamy na wasze opinie, łapki w górę
i nie zapomnijcie zasubskrybować kanału.